Cześć wszystkim, jak piszę skrypt, to właśnie przeszedłem swoją grę i zbieram resztki mojej chęci do życia, żeby ogarnąć ten odcinek. Łatwo nie było z maksowaniem poziomów, to nie jest gra dla osób o słabych nerwach, a o silnych gracie na własną odpowiedzialność. Ostatni poziom mnie faktycznie zniszczył, nie mam wiele więcej do powiedzenia, ale po kolei. Wydaje mi się, że łatwo się tego domyślić po tym, jak ogarnąłem poziom trzeci ostatnio, ale zdobycie maksymalnej ilości punktów w tej grze wymaga ogromnej ilości farmienia. Trochę mało ciekawe jak na gameplay, więc będę ucinał to tu, to tam i opowiem parę historii. Po pierwsze, ta gra jest w pewnym sensie jak 50-20 mode w Ultimate Custom Nightie. Nie mówię tu o poziomie trudności, choć można by się kłócić, ale w głównej mierze musisz zbudować sobie konkretny setup. W WCN chodzi o przetrwanie pierwszej minuty, Deadcoin, Plush Trap, takie sprawy. W Chase Animatronics chodzi o zdobycie prawie wszystkich monetek. Jak już załatwisz te sprawy, możesz się trochę uspokoić, ale musisz bardzo precyzyjnie przejść przez resztę nocy, resztę poziomu. Tutaj trzeba wyfarmić punkty z przeciwników, ale jest to ogólnie identyczne doświadczenie. UCN jest o tyle trudniejszy, że wymaga albo niesamowitej precyzji, obejrzyjcie sobie najnowsze filmiki od DJ Sterfa na temat UCN. To jest osoba nie do przebicia. Albo potrzebujesz ogromnej ilości farta. W Pac-Manie skill gra większą rolę, trzeba patrzeć na ruchy przeciwników i się do nich dostosować. W pierwszym poziomie po prostu zostawiam sobie monetkę lub dwie tuż przed spawnem animatroników, a następnie obozuję po lewej stronie przy górnych drzwiczkach. Roboty mają do mnie strasznie blisko, dlatego nie boję się, że wejdą inną drogą, a skoro są blisko, szybciej się farmi. Jeśli uda mi się ich synchronizować, dostaję combo razy 3, ale ciężko coś takiego ogarnąć. Da się nimi manipulować, zwłaszcza przy użyciu latarki i wtedy wciśniesz wszystkich w jedną pozycję, ale bardzo szybko się zdesynchronizują. Zwłaszcza Chica, wydaje mi się. Podejście, podczas którego wygrałem, było strasznie chaotyczne. Zostawiłem dużo monet porozrzucanych po całej mapie, za plecami miałem cały czas awaryjną latarkę i przydała mi się, ale potem i tak strasznie się grzebałem ze zdobyciem wszystkiego. To, co się tutaj wydarzyło, w pewnym sensie nieznacznie zepsuło grę, bo kiedy wcisnąłem spację, mapka mi się zresetowała. Wydaje mi się, że gra zaliczyła mi wygraną, więc zaprowadziła mnie do menu, ale jednocześnie zaliczyła mi przegraną, więc pokazała mi Game Over screen. Jednocześnie wygrałem i przegrałem. Klawiaturą byłem w menu, dlatego zresetował mi poziom, tak przynajmniej to rozumiem. Używałem starszej wersji gry 1.0.2 i w tej wersji był błąd. Możemy wygrać z maksymalnymi punktami, jeżeli dopadnie nas ktoś inny niż ten magiczny sekretny animatronik. Tamten animatronik usunie nam punkty i będziemy mieli 0, inne animatroniki nie usuną nam punktów, więc wygrywamy, dostajemy max, dostajemy tego złotego tika. Dlatego zastanawiam się trochę, co by się wydarzyło, jakbym zrobił dokładnie to samo na 1.07. Każdy poziom przechodzi się mniej więcej w identyczny sposób. Zlokalizuj pozycję do farmienia, zlokalizuj monetkę, którą zostawisz sobie na koniec. W przypadku drugiego poziomu chowamy się w biurze, a ostatnia monetka też mogłaby znajdować się w biurze, ale wtedy zablokuje nam pizzę. 100 punktów co jakiś czas. Najlepiej więc postawić ją tuż przed jednymi drzwiami w miejscu łatwym do dotarcia. Druga rzecz, Kane pisał wiele razy, że chce wprowadzić tą grę do Fanversa. Oczywiście wszystko jest w rękach Scotta, ale w poniedziałek Kane już profesjonalnie przedstawił to Scottowi. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, stworzą tak zwany reboot Chase Animatronics, stworzą tą grę od nowa, dodadzą do niej dużo więcej kontentu i jak to Fanverse, gra dostanie swoje mobilne konsolowe porty. Nie obraziłbym się, oficjalny Pac-Manowy FNAF byłby czymś fajnym, naprawdę. Fanverse zasługuje na parę małych pikselowych gierek i chciałbym zobaczyć więcej tego typu projektów. Jeżeli to przejdzie, gra będzie nazywała się inaczej, nie będą już mogli ciągnąć parodii tytułu i loga Case Animatronics. Gra ma też być dosyć duża, wstępny plan to 5 poziomów na każdą grę FNAF, ale tak do Sister Location Max. Dodatkowo fanwersowe poziomy. Jeśli dostaną zgodę, wciąż muszą najpierw skończyć swoje projekty, więc Chase Animatronics 2 byłoby następne w kolejce. Nie zajmie miejsca obecnym grom. No i reboot ma mieć mniej Pac-Mana, a więcej FNAFa, więc jestem naprawdę ciekaw, jaki mają na to wszystko plan.
Muszę się przyznać, nie mam wyboru, nie przeszedłem drugiego poziomu w poprawny sposób. Jak już mówiłem, w starej wersji gry możesz zdobyć złotego tika, jeżeli zabił cię ktoś inny, a nie ten magiczny animatronik, paranormalny. Albo Golden Freddy, albo Black Rabbit, albo Rat. Nie przeszedłem tego poziomu tak jak powinienem, ale skupiłem się na innych. Jak już minie mi ta trauma, za parę dni pokonam ten drugi poziom poprawnie, ale to już nie na nagraniu, wystarczy. Trzeci poziom pokonam już wcześniej, pora na czwarty. Będę się z nim trochę męczył, jest trudniejszy od piątego nawet. Trzecia rzecz, teraz opowiem trochę o konkretnych ścieżkach, które wybierałem. Jak już mówiłem w pierwszym odcinku, nie lubię tego, że Foxy bardzo często kręci się wokół scen. Z tego powodu ciężko mi zebrać monetki w tamtej okolicy. Dlatego właśnie ustaliłem sobie konkretną drogę, którą zawsze szedłem. Najpierw w prawo, do Foxy'ego, potem w lewo, do drugiej sceny. Wszystko leciało bardzo na styk, ale zbierałem w ten sposób wiele trudnych monetek. Ciekawe jest też ogólnie to, że animatroniki mają jakieś konkretne ustalone drogi. Zawsze będą szły w tą samą stronę, w którą szły, wydaje mi się, ale ich ruchy mają pewien element losowości i tą losowością jesteś ty, gracz. Jeżeli idziesz w lewo, przeciwnicy będą szli w konkretny sposób. Jeżeli idziesz w prawo, będą szli w inny sposób. W dużej mierze chodzi o pozycję, na której się stoi. Roboty po prostu wybierają jakąś ścieżkę zależnie od twojej pozycji. Jest to zabawne w praktyce, bo próbujesz wykonać dokładnie te same ruchy, ale tu pójdziesz krzywo, tu się zatniesz i nagle animatronik zachowuje się zupełnie inaczej. Masę razy szedłem konkretną ścieżką tylko po to, żeby roboty nagle zmieniły swoje ruchy, zakreśliły mnie w jakiś nieuczciwy sposób. Ciężka gra. Jeżeli chodzi o ten poziom, moim obozowiskiem są drzwi na dole, a moją ostatnią monetą jest ta tutaj tuż obok. Oczywiście muszę najpierw ogarnąć wszystko inne i to jest jeden z trudniejszych poziomów, żeby to sobie zorganizować. Zmarnowałem masę czasu, żeby to wygrać. Nie powiem wam jak długo pokasowałem wszystkie nagrania, ale tutaj już mówimy o godzinach. A przynajmniej o 1 godzinie lub więcej, coś koło tego. Czwarty poziom był drugi najgorszy, bardzo mnie zmęczył, ale ostatecznie udało mi się i to nawet w 100% poprawny sposób tym razem. Piąty poziom, jak już mówiłem, bardzo łatwy. Trzeci i piąty są spoko, z pozostałymi trzeba się więcej męczyć. Jak widać tutaj na filmiku, to jest jedna z bardziej optymalnych i prostych dróg na ogarnięcie środkowej części mapki, przynajmniej tak mi się wydaje. Wiem, że mogłem się jeszcze odrobinę poprawić na samym początku, ale aż tak optymalna być nie musi, nieważne. Najważniejsze, że nie gubię się we własnych ruchach, a to jest już duży plus. Mało myśleć, szybko robić. Można tutaj zobaczyć drobne różnice w gameplayu w porównaniu do poprzednich odcinków, czy nawet poprzednich minut tego samego odcinka, bo gdzieś tutaj przeniosłem się na nowszą wersję gry, gram teraz na 1.07. Wydaje mi się, że jest tu już finalny patch gry, bo od paru dni nie pojawiło się nic nowego, ale taka główna różnica, którą można zobaczyć jak gram teraz, to dodatkowa informacja, że moje power-upy się kończą. Latarka zaczyna mrugać zanim się wyłączy, Purple Guy też zaczyna migać kiedy go tracę. Fajny, drobny quality of life update, pożyteczna zmiana. Wydaje mi się, że spawn i AI animatroników bardzo ułatwiają granie na tej mapce. Animatronik wychodzi ze spawna, robi okrążenie, podchodzi do ciebie i masz bardzo spokojną sytuację. Najbardziej boję się oczywiście sytuacji, w której Foxy dobierze się do mnie, bo on samotnie krąży po mapce. Jeżeli wejdzie do portalu, wypadnę z rytmu i będę musiał się ratować. Ale ciężko nie jest. Czasami Bonnie wleci w pokoik pode mną, ale naprawdę nie może się zdecydować, gdzie chce iść i zwykle jestem w stanie z tym sobie poradzić, po prostu wychodzę na chwilę z pokoju. Bonnie zacznie iść w moim kierunku, wyjdzie i będzie spokój. Też monetki są perfekcyjnie ustawione na tą mapkę. Już tylko finalna mapka i tyle, nasz 50-20 mode. Jako że zaktualizowałem sobie grę, gram teraz na znerfionej wersji poziomu 6. W porównaniu do tego co widzicie wcześniej,
dodane zostały 2 portale, na górze i na dole, dzięki nim łatwiej wyjść z tych korytarzy po rogach. Ta plansza ma parę trików i exploitów, ale przechodzenie jej w zwyczajny sposób, z marionetką i rozwalaniem animatroników, nie wiem czy jest w ogóle możliwe. Normalnie zdobywa się do 3000 punktów zanim marionetka się uwolni, jeżeli praktycznie nikogo nie rozwaliłeś. Przy dobrym ranie z narzędziem mordercy wybije nawet ponad 5000, ale to wciąż daleko. Przy ogromnym skillu komuś udało się wbić nawet 8000 bez marionetki. Nie wiem czy można z nią zrobić full punktów, ale jeżeli macie choć trochę zdrowia psychicznego, nie próbujcie tego, są lepsze sposoby. Taką podstawową strategię nazwałbym Chase na część tytułu gry. Można to nazwać gonitwą, opcjonalnie pociągiem jak to woli, to samo. Jak nie nakręcimy marionetki, drzwi i fioletowe narzędzie stają się bezużyteczne, latarki też, więc możemy tylko zbierać pizzę, uciekać od animatroników i zbierać te dodatkowe punkty, które będą regenerować się w nieskończoność. Dlatego musimy załatwić, żeby animatroniki nas goniły. Jeżeli będą nam siedzieć na ogonie, nie będzie nikogo przed nami, prosta logika, ale to zadanie jest praktycznie niewykonalne. Zrobiłem sobie dosyć długi pociąg, tak od 3000 do 5000. Największy problem jest taki, że niektóre animatroniki nie chcą nas gonić. Bonnie i Chica szybko tracą koncentrację, zwłaszcza jeżeli przechodzimy przez portal. Freddy też odleci, jeżeli będziemy za daleko, a jeśli będzie za blisko, dojdzie nas na zakręcie, jak to już widzieliśmy. A jak już po masie podejść złapiecie dobry rytm, głupio wrypiecie się w zły korytarz, wkurzająca mapka, naprawdę. Oczywiście w tej strategii trzeba zdobyć jak najwięcej punktów na samym początku, bo im więcej punktów, tym krócej trzeba będzie uciekać. Pizze regenerują się co 2 okrążenia i dają łącznie 200 punktów. Jeśli zaczynasz uciekać z 3000 punktów, musisz zrobić 70 okrążeń. Powalone. Też trzeba patrzeć na to, która pizza da wam maksymalną ilość punktów, bo jeżeli traficie na złą, będziecie musieli zrobić jeszcze jedno okrążenie, kiedy Golden Freddy się pojawi. Najlepiej policzyć sobie punkty i jeżeli jest taka potrzeba, odwrócić się, zmienić kolejność zbierania pizz. Oczywiście coś takiego jest dosyć ryzykowne, ale powiedziałbym, że potrzebne. Ale istnieje też Ultimate Exploit. W pewnym sensie klatka na ptaki, bo robię to na skinie Pop Goesa, ale nie zasługuje na taką nazwę. To strategia powinna się nazywać Brain Dead, bo jak już ją zaczniesz, musisz bezmyślnie kręcić się przez 10 minut i wygrywasz. Wracamy do podstawowej pozycji. Mam 0 skilla, więc tylko 3000 punktów. I kiedy stoimy w tym korytarzu na środku, żaden animatronik nie jest zagrożeniem, dopóki przynajmniej nie podejdziesz do żadnego z nich zbyt blisko. Jeżeli uciekniesz przez portal, roboty stracą koncentrację i cię zignorują. Jedynym zagrożeniem jest samotnik. Albo Foxy, albo Stone, albo Pingwin, bo ten animatronik lubi wchodzić do naszego korytarza, a gdy już wyjdzie, nie ma drogi ucieczki, on nigdy się nie poddaje i zawsze będzie nas gonił. Potrzebowalibyśmy drzwi, ale w tym momencie już ich nie ma. I tutaj wchodzi pułapka na ptaki, bo jak wiemy, ruchy animatroników są w pewnym stopniu zależne od naszych. Jeżeli Stone wleci w jedną z tych macek, a my będziemy za nim podążać środkowym korytarzem, to nigdy, naprawdę nigdy stamtąd nie wyjdzie. Tak pozbawiamy się ostatniego zagrożenia. I już nie trzeba zupełnie myśleć. Leć w lewo, leć w prawo, wygrałeś. Musisz to tylko powtarzać 10 minut, bo pizze wolno się respawnują. Bez mózga strategia. Inne animatroniki mogą próbować cię atakować, ale prawie nie ma zagrożenia. Musisz tylko utrzymywać drobny dystans, zawsze zrezygnują. Będziesz bezpieczny. I pamiętajcie, to jest naprawdę bardzo ważne. Kiedy dojdziecie prawie do końca, trzeba włączyć 2 albo nawet 3 szare komórki, niech będzie. Kiedy zdobędziecie pełny zestaw punktów, z drugiego końca mapki wleci ten paranormalny animatronik. Dlatego, jeżeli kończycie wszystko w tej części mapki, w której nie ma monetki, musicie mu po prostu dać odrobinę czasu, żeby się oddalił. Po prostu dalej chodźcie za Stone'em i tyle. Tamten wleci w środek mapki, a wy spokojnie przelecicie przez portal i wygracie. Zmarnowałem masę czasu, bo wykonałem taki głupi ruch, nie ogarnąłem tego zupełnie. Ale bez mózga strategia jest bez mózga. Miałem już doświadczenie w zbieraniu monetek, więc szybko otworzyłem sytuację. To jest wyjątkowo prosty exploit, jak na taką trudną mapkę, ale długo trwa. I zostawię was z poczuciem, że nie posiadacie żadnych umiejętności w Pac-Manie niestety. Ja jestem w stanie w to przeżyć, ale to już nieważne, to koniec, 6 złotych tików. I w nagrodę za to dostajemy opcję Credits. Może wyglądać niezachęcająco, ale dajcie im moment na rozgrzanie się. Kredyty dają nam teasery do Pop Goesa, do Candies. Nic wielkiego, lepsze spojrzenie na Stone'a, lepsze spojrzenie na te małe candles, jak to ludzie je nazwali. To mały bonus, bo głównym celem przejścia gry jest to tak zwane poczucie dumy i spełnienia, czy coś takiego.
jak chcemy zobaczyć teasery, od pierwszego dnia był dostępny w internecie. Jestem trochę zadowolony z tego, co mi się udało zrobić, ale bardziej zmęczony już tak szczerze. Chase Animatronics to fajna gra. Mądre rozwinięcie do Pac-Mana, gra godna fanversa, przynajmniej według mnie. Będę czekał, aż dostaniemy reboota, bo nie wiem jeszcze, czego mam się od niego spodziewać. Zapowiada się fajnie. Ale na dzisiaj to tyle. Maratonik 3 odcinków. Dawno takich rzeczy nie robiłem. Także dziękuję za oglądanie. Zagrajcie w Chase Animatronics samemu. Oczywiście przejdźcie tyle, na ile będziecie w stanie. Powiedzcie, co sądzicie o tej grze, a póki co, do zobaczenia.